Cześć, co tam u was? Na moim kanale ląduje pierwszy vlog. W końcu pierwszy normalny film, nie licząc tego typu introduction. W tym vlogu opowiem o moich wrażeniach i przemyśleniach na temat nauki w technikum, do którego przyszło mi chodzić przez ostatnie 4 lata. Z techniką wyniosłem bardzo dużo, mam najlepsze i te mniej przyjemniejsze wspomnienia, o których chciałbym pochwalić się w tym vlogu, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać do końca, będziecie wsłuchali się w tą całą opowieść. Z góry uprzedzam, że nie będzie to prosty film z tego względu, że niektórych informacji mogę nie pamiętać, ale na miarę swoich możliwości postaram się opowiedzieć jak najlepiej i jak najwięcej. No to co? Zaczynamy! Zaczniemy wszystko od początku. Przygoda w technikum rozpoczęła się 1 września 2016 roku. Wtedy po raz pierwszy przyszedłem do nowej szkoły na rozpoczęcie roku 2016-17. Jak na pierwszego przystało, musiałem zapoznać się z nową szkołą, z nowymi nauczycielami, z nowym wychowawcą. W tym przypadku moim była to wychowawczyni, ogółem z nowymi kolegami, koleżankami, a także z nowym środowiskiem. Jeżeli chodzi o moją klasę, to akurat żadnych koleżanek nie było, a byli sami chłopacy. Troszeczkę było dla mnie zdziwieniem, że natrafiłem na taką klasę, nie inną, chociaż liczyłem, że parę dziewczyn będzie, ale ostatecznie w tej klasie znaleźli się sami chłopacy. Mimo tego miałem ciekawe towarzystwo, więc bardzo fajna klasa. Chociaż czasami zdarzały się różne sytuacje przez te 4 lata. Otóż jak wyglądało po przyjściu do szkoły po raz pierwszy. Wtedy odczekałem jakiś czas i o 10 rozpoczął się uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016-17. Jak wiadomo, jak na każdym apelu bywało, przemówienia pani dyrektor, różnych innych przedstawicieli szkoły i tak dalej. Po całym apelu przyszliśmy do jakiejś sali lekcyjnej z nową wychowawczynią. Moja wychowawczynią była nauczycielka języka niemieckiego, chociaż było w sumie na plus. Miałem takie podejrzenie, że będzie z innego przedmiotu. Akurat natrafiłem na taką fajną panią, która uczyła języka niemieckiego i w późniejszym czasie obecnie jest kierownikiem nauki zawodu. Oczywiście wychowawczyni była tak zwanym strzałem w dziesiątkę, więc byłem zadowolony, że na taką nauczycielkę natrafiłem. I jak wyglądało, jak spotkaliśmy się po raz pierwszy z całą klasą. Wiadomo, jak przystał na pierwszaka. Pierwsze sprawy organizacyjne, dostaliśmy plan na kolejny dzień, na piątek 2 września. Uważam, że rok szkolny mógłby się rozpocząć tak naprawdę w poniedziałek 5 września, ale Ministerstwo Edukacji zrobiło po swojemu jako tako i w najgłupszy sposób umieścili dzień rozpoczęcia roku 1 września na czwartek, potem pierwszy dzień po rozpoczęciu 2 września piątek i weekend. Chociaż troszeczkę to jest bez sensu, chociaż rok szkolny, jak już mówiłem, mógł się rozpocząć 5 września i potem ciągnąć cały tydzień do weekendu. Ale niestety uroki Ministerstwa Edukacji są takie, że czasami natrafią się na takie anomalie. No cóż, ale to ministerstwo zrozumieć trzeba. Jak wyglądał mój pierwszy dzień po rozpoczęciu roku? I oczywiście kolejne dni. Jak wiadomo, jak przystało na świeżego ucznia, trzeba było zapoznać się z przedmiotowymi zasadami oceniania, ze statutem szkoły, z różnymi regulaminami pracowni komputerowej, chemicznej i innych rzeczy. Jak wiadomo, przyzwyczaiłem się do budynku nowej szkoły. Tak fajnie się zapowiadało, że będzie przyjazna atmosfera, że nauczyciele nie będą tacy wymagający, że podejdą z pewnym entuzjazmem. Ostatecznie w rzeczywistości czasami niektórzy byli wymagający, mimo wszystko udało się przebrnąć i uważam, że z tego mam
wiele wspomnień, o których będę wspominać w dalszej części filmu. Jeżeli chodzi o przedmioty, były przedmioty znane z gimnazjum, nie licząc polskiego, angielskiego i matematyki i niemieckiego. Doszły do nich przedmioty zawodowe, pierwsze przedmioty zawodowe, czyli system operacyjny, montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej i urządzenia techniki komputerowej. W pierwszej klasie były tylko te 3 przedmioty zawodowe, z tego względu, że duża część przedmiotów pochodziła właśnie z gimnazjum, więc dlatego uroki w tej szkole są takie, że w pierwszej klasie zawsze są przedmioty z gimnazjum w dużym stopniu i zawsze jest mniej tych przedmiotów zawodowych. Jak wiadomo, jak na pierwszego przystało również, musiałem zapoznać się z nowymi progami oprocentowymi, z nowymi wagami i tak dalej. Jeżeli chodzi o progi procentowe, 2 z matematyki można było dostać od 40%, a z polskiego, z języków obcych oraz z przedmiotów zawodowych od 50%. Jaka była moja reakcja? O Boże! I miałem mieszane uczucia, czy zdam, czy nie zdam przy takich progach z tych przedmiotów, czy ja przejdę do następnej klasy. W gimnazjum wyglądało to tak, że ocenę dopuszczającą można było dostać od 30%. Jak przyszedłem do technikum, to nie wierzyłem, że takie progi procentowe będą, czyli 40 i 50%, ale nie wspominając już o wagach. Wiadomo, z matematyki maksymalna była waga 4, tak samo było w gimnazjum, niezależnie od przedmiotu. Jak patrzę na średnię z języka polskiego, to tylko 1, 2 i 3, a z przedmiotów zawodowych i z języków obcych maksymalna waga 6. Jak zauważyłem takie wagi, to przewróciłem się normalnie z krzesła, ale mówię jakby mimicznie, tak w rzeczywistości nie zrobiłem tego, bo względy bezpieczeństwa najważniejsze, żeby nie dostać żadnych obrażeń. Mówię jakby było fake, jakby było na niby. Jeżeli chodzi o przedmioty zawodowe, co było na tych przedmiotach zawodowych w pierwszej klasie, zapoznali się z podzespołami komputera, chociaż o nich miałem podstawowy zakres wiedzy już wcześniej, już pod koniec klasy 5 szkoły podstawowej, jak się zacząłem interesować informatyką. Natomiast jeśli chodzi o systemy operacyjne, to z lepszego punktu widzenia wiedziałem, z technicznego punktu widzenia Windowsa, jeszcze dochodził Linux, w szczególności Ubuntu. Jak już się z tym zapoznałem, to miałem podstawowy zakres wiedzy, byłem troszeczkę jakby zielony, bo pisanie różnych komend to troszeczkę były to mieszane uczucia, ale najważniejsze, robiłem wszystko, żeby to zdać, wszystko tego, robiliśmy pliki wsadowe w formacie .bat, z tego co pamiętam to było w klasie 1. Na UTK natomiast w pierwszym półroczu były zajęcia PHP, chociaż nie wierzyłem, że zamiast tych normalnych lekcji zawodowych to były PHP, zakres bezpieczeństwa i higiena pracy, trzeba było się z tym zapoznać, zamiast robić z tego osobnego przedmiotu typu PHP i UTK normalnie, ale na moje nieszczęście, no i na każdego nieszczęście, UTK w pierwszym półroczu były pod okresem PHP, a w drugim półroczu dopiero pojawił się ten przedmiot, czyli urządzenia techniki komputerowej, na których miałem troszeczkę o elektronice, różnych jednostkach typu kiloohmy, ohmy, miliampery i tak dalej. I potem w późniejszym czasie dochodziły systemy binarne, 8-kowy i 16-kowy, konwersja z 8-kowego na 16-kowy, z 2-kowego na 16-kowy i tak dalej, na 10-kowy i tak dalej, i tak dalej, i tak było do końca klasy 1. I tak wyglądała w skrócie klasa 1. W klasie 2 było troszeczkę nieco trudniej. Odeszły przedmioty znane z gimnazjum, ale za to doszły
przedmioty z zakresu sieci komputerowych i pisania różnych witryn i aplikacji internetowych, a także praktyki co każdy wtorek w firmie. Wtedy jak chodziłem, to była firma iCore, obecnie znana jako EY Technology. Po przejściu z apelu z okazji nowego roku szkolnego nasza wychowawczyni poinformowała nas, że w każdy wtorek będziemy mieli praktyki w jakiejś firmie. Nie wiedziałem oczywiście od samego początku, dopiero mówiłem na dzień przed pierwszymi praktykami. Ogółem na praktykach w każdy wtorek mieliśmy do czynienia z różnymi systemami płyty głównej, procesora i wszystkich podzespołów. W późniejszym czasie rozkładaliśmy i składaliśmy laptopy do jednej całości i później trafiliśmy na różne oddziały, dzieliliśmy się na grupy. Byłem na sekcji Microsoftu, tam gdzie resetowałem Xboxy do ustawień początkowych. Byłem także na wydziale takim, w których instalowało się system operacyjny z płyty Recovery. Już miałem doświadczenie w instalowaniu systemów operacyjnych, nieważne czy to z płyty instalacyjnej, czy to z pendrive'a. Miałem już podstawowy zakres wiedzy w tym kierunku. Wiedziałem co zrobić, co nie zrobić, co pominąć. I potem był ostatni dzień praktyk, ostatni wtorek. Było takie podsumowanie i przemyślenia i na koniec wszystko zwieńczone było pamiątkowym zdjęciem. Wiadomo, natrafiliśmy na fajną pogodę, był śnieg i pasowało do pamiątkowego zdjęcia. To zdjęcie fajnie wyszło, jeśli chodzi o efekt końcowy. Drugie półrocze natomiast odeszły mi te praktyki, potem troszeczkę zmieniła się roszada. W pierwszym półroczu miała grupa pierwsza, a druga grupa w drugim półroczu i plan się troszeczkę diametralnie się zmienił, bo we wtorki miałem od rana do godziny 11 i 12. Mogę nie pamiętać, z góry uprzedzałem, że mogę nie pamiętać niektórych informacji. Jak coś się pomyliłem, to oczywiście dam wam znać, może tutaj na ekranie. Ale jeśli mówiąc o przedmiotach w klasie drugiej, które miałem, to jak już mówiłem wcześniej, były z zakresu sieci komputerowych i pisania witryn i aplikacji internetowych, a z tych przedmiotów były sieci komputerowe, administracja sieciami i systemami operacyjnymi, było jeszcze SBD, czyli systemy baz danych, były witryny i aplikacje internetowe. I w drugim półroczu było programowanie aplikacji internetowych. Troszeczkę się nie wiedziałem, że nie można było zrobić w jednym przedmiocie, ale poziom trudności był naprawdę różny i różniło się tym, że uczyliśmy się czegoś innego. Na witrynach uczyłem się HTML-a i CSS-a, natomiast w drugim półroczu na PI uczyłem się JavaScriptu. W klasie drugiej informatyka była już na poziomie rozszerzonym, uczyłem się C++, w pierwszym półroczu z jednym nauczycielem, drugie półrocze z drugim nauczycielem i z tym drugim nauczycielem informatykę rozszerzoną miałem już do pierwszego półrocza klasy czwartej. Tak jest. Ten drugi nauczyciel, z którym mieliśmy drugie półrocze informatyki rozszerzonej w klasie drugiej, był o tyle przyjemniejszy, że można było nasłuchać się różnych ciekawostek, a jak wiadomo w klasie drugiej, w drugim półroczu C++ mieliśmy z takiego internetowego kursu Mind2Edu. Bardzo pamiętam ten kurs, że trzeba było wrzucić swoje pliki i ten system sprawdzał, czy zadanie było zrobione zgodnie z zaleceniami tego, co było napisane w różnych treściach zadań. Potem nastał okres pierwszych egzaminów zawodowych. Pierwszym egzaminem, do którego podchodziłem, to E12 z zakresu montażu i eksploatacji urządzeń techniki komputerowej. Wiele czasu poświęciłem na naukę, jak wiadomo, jak na każdy egzamin. Na teorię bardzo się uczyłem dużo. I ostatecznie na egzaminie uzyskałem 65%, a z praktyki 98%. Dlaczego tyle? Każdy z Was się domyślał, przy takim poziomie to z około 80-85%, a nawet minimalne 75%. Jesteście w dużym błędzie. Miałem 98%. Dlaczego taki wynik? Bo
zanim był ten egzamin, przyszedłem troszeczkę z wyprzedzeniem. To jakaś osóbka w jakiejś sali, w której był komputer. Na Discordzie pojawiały się odpowiedzi do tych egzaminów. To wiadomo, były te osoby, które wcześniej do tych egzaminów podeszły w wcześniejszym czasie, dzień lub 2 dni wcześniej przed moim egzaminem, i już niektórzy podawali już swoje odpowiedzi na Discordzie i te wszystkie komendy, wszystkie polecenia wkuwałem na pamięć, zrobiłem również, żeby to zapamiętać, i w ten oto piękny sposób uzyskałem te 98%. I wiadomo, na wyniki trzeba było poczekać 2 miesiące, całe wakacje trzeba było poczekać, i dopiero po wakacjach wszystko stało się jasne. Mój brat był wtedy w szkole, odebrać swoje świadectwo za jedną kwalifikację, bo wtedy uczył się na mechatroniku, i powiedział przez telefon mojej mamie, że zdałem E12, i potem tego samego dnia podjechałem do szkoły odebrać pierwsze świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie z kwalifikacji E12 w pięknym stylu. Tak się ucieszyłem, że pierwszy krok już mam postawiony. Kolejny krok postawiłem w klasie 3, ale o tym za chwilę. W klasie 3 pozostałe przedmioty z zakresu sieci komputerowych i niektóre z zakresu programowania aplikacji, bitryn i systemów baz danych. Odeszły te przedmioty z zakresu urządzeń techniki komputerowej. Jedyne co doszło z zakresu baz danych to wiadomo ABD, to było administrowanie bazami danymi. Różnice pomiędzy SBD i ABD różniły się tym, że uczyliśmy się czegoś innego. Na SBD się uczyło w dużej mierze Accessa, natomiast na ABD uczyliśmy się SQL-a, wszystkich poleceń, żeby wyświetlić całą tabelę. Jeżeli chodzi o programowanie aplikacji internetowych, to się uczyłem PHP, czyli ze strony klienta, to trzeba mieć XAMPP-a uruchomionego, żeby można było wyświetlić pliki zapisane w formacie PHP, i trzeba było wrzucić do jakiegoś katalogu typu htdocs, i wtedy dopiero z tego poziomu można było wyświetlić te pliki. No i trzeba było jeszcze zapuścić localhosta, nie? Żeby można było te PHP uruchomić i zobaczyć, jakie tam są informacje, różne treści wpisane przez nas, teksty, różne składnie, znaczniki i tak dalej. I tak wyglądała klasa 3. Klasę 3 bardziej wspominam z tego względu, że panował tam wysoki poziom trudności, zwłaszcza z matematyki, już nie były przelewki, trzeba było zabrać się mnóstwo do roboty, zwłaszcza z przedmiotów zawodowych, zwłaszcza z zakresu sieci komputerowych, bo przed nami był drugi egzamin zawodowy E13, i najbardziej wspominam te miesięczne praktyki. Tak, każdy z nas musiał się określić, gdzie będzie chciał mieć miesięczne praktyki, oczywiście nieodpłatne. Ja wybrałem szkołę. Dlaczego szkołę? Bo najbardziej spośród tych wszystkich zakładów pracy miałem najbliżej, bo w praktyki można mieć w szkole. Oczywiście zaklepałem, wszystko stało się jasne. Wybrałem szkołę jako zakład pracy, bo miałem najbliżej spośród tych wszystkich. I był fajny dojazd, nie musiałem się męczyć, żeby nie dojeżdżać do Fortonu prawie 2 godziny od poniedziałku do piątku, a wiadomo, praktyk miałem od 8 do 16, czasami zdarzało się, że miałem do prawie 15 i najczęściej miałem do 15:50, bo wiadomo, były godziny szczytu i trzeba było załapać się na autobus, i czasami miałem do tych godzin, o których już mówiłem przed chwilą. Na tych praktykach w szkole robiłem różne sprawy biurowe typu przepisywanie różnych dokumentów do wersji z listownikiem szkoły, czy informacje o adresie szkoły, numery telefonów i tak dalej. To co robiłem to było najczęściej, i robiłem różne tabele w Wordzie, różnych
wytycznych jakaś czcionka, jedna czcionka typu ta jest mi Roman i rozmiar czcionki 12. I w późniejszym czasie pani od Witry i aplikacji internetowych, która również była opiekun samorządu uczniowskiego, zapytała się, czy napisałbym jeden artykuł do gazetki szkolnej. Powiedziałem, że bez zastanowienia się zgodziłem, napisałem jakiś artykuł, napisałem parę artykułów, w tym również o edukacji i systemie oświaty w Japonii. Napisałem, to się również ukazało na stronie wyborczej, oczywiście w gazecie młodych, bo taki jest również oddział tej wyborczej, w zasadzie Gazety Wyborczej, i parę artykułów, jak napisałem, w przeciągu tych praktyk i w klasie 4 również pojawiały się tam na stronie wyborczej i oczywiście w gazecie szkolnej. Miałem również benefity. Oprócz tego, że mogłem mieć możliwość skończenia praktyk wcześniej, bo oczywiście pani dyrektor mówiła, że mogę iść do domu i tak dalej przed 15 i nawet troszeczkę parę minut po 15. Miałem różne benefity. Oprócz tego, to co mówiłem, to uwaga, tak jest. Miałem taki prezencik. Jaki prezencik? Już wam mówię. Pojechałem na parę dni do Niemiec z grupą osób, które były w orkiestrze szkolnej. Jak to się stało? Wtedy były drzwi otwarte, był normalny dzień. Byłem wtedy sam w jednej pracowni komputerowej, gdzie mówiłem klasą 8 i klasą gimnazjalną, oczywiście klasą 3 gimnazjum. Mówiłem o historii szkoły, co wtedy się działo. Wszystko mówiłem na podstawie tego, co było na stronie szkoły i tego okładki, tam gdzie różne dokumenty, świadectwa. Wkuwałem troszeczkę krótką historię tej szkoły i w pewnym momencie pani od administracji tam w kancelarii dyrektora przekazała mi taką informację, że mam podejść do gabinetu dyrektorki i ta powiedziała mi, że za moje postępy jeśli chodzi o te praktyki i ogółem moją 100% frekwencję miałem w klasie 2, 3 i 4, postanowiła, że wynagrodzi mnie tym wyjazdem do Niemiec z tą orkiestrą szkolną. Oczywiście ten wyjazd był dedykowany osobom z orkiestry, ale jeden uczeń zrezygnował, więc na mocy tak zwanej dzikiej karty postanowiłem zająć to miejsce, wszystkie formalności, wszystko tego, ale wyjazd był oczywiście za darmo, było finansowane przez szkołę i jedną firmę, z którą szkoła współpracowała. Mam z tego wyjazdu bardzo duże wspomnienia, napisałem o tym na moim poprzednim vlogu, do którego odsyłam w opisie. Tam znajdziecie również link do tego wpisu, w którym opisywałem moje wrażenie z wyjazdu do tych Niemiec. Mam bardzo duże wspomnienia, jak już mówiłem, ale wszystko na blogu macie opisane. Potem, po zakończeniu praktyk, pozostawało 2,5 tygodnia do zakończenia roku szkolnego. Pierwotnie miał się zakończyć 21 czerwca, jednak z racji tego, że jeszcze dzień wcześniej było Boże Ciało w czwartek, więc dlatego Ministerstwo Edukacji postanowiło wydać rozporządzenie, na mocy czego zakończenie roku szkolnego miało się odbyć w środę 19 czerwca. Z tego powodu miałem 2,5 tygodnia chodzenia do szkoły. Potem były okres wystawienia ocen proponowanych, jak i te ostatecznych. Niektórzy walczyli również o oceny pozytywne, na przykład z matematyki. Za matematyki ocena dopuszczająca była oczywiście normą w tej szkole, także takie oceny mi się zderzały. No ale cóż, potem nadszedł czas tych egzaminów zawodowych, drugich egzaminów zawodowych z zakresu sieci komputerowych. Wiedziałem, że będzie nieco trudniej niż na E12. Mnóstwo również wkuwałem, tak jak w przypadku E12 w wolnych chwilach, zwłaszcza na tych lekcjach z sieci komputerowych i ASSO. Wkuwałem w te egzaminy, nawet te, których zadania nie ukazywały się na tych arkuszach egzaminacyjnych CKE. Były również te wymyślone przez nauczyciela, nawet treści pytań były takie długie, że długo trzeba było przeczytać i potem w końcu dojść do tych odpowiedzi, które czasem treści odpowiedzi były również długie. Ostatecznie zdobyłem około 63% z części teoretycznej. Z praktycznej wiedziałem, że będzie trudniej niż na E12 i wyrabianie kabli RJ45. Jeszcze długo ćwiczyliśmy
wyrabianie tych kabli, konfiguracji routerów, switchów, a także działanie na zasadzie RDP, czyli pulpit zdalny, uruchomienie w PHP, w HTML i tak dalej, 8080, 33, 94, jeżeli się nie mylę. Jak się pomyliłem, to macie na ekranie wszystko objaśnione. Wyrabianie kabli RJ45 było troszeczkę udręką, prawie wszystko działało, tylko te dwa małe kabelki nie chciały ze sobą współpracować i potem konfiguracja drukarki była troszeczkę kłopotliwa, że niby host nie został określony i tak dalej. Było troszeczkę trudne i każdemu się nie udawało prawidłowo, bo były problemy po stronie sieci, były problemy po stronie drukarki. Oczywiście nie z powodu tego, że źle skonfigurowaliśmy switcha czy router, ale powiedzieli, że wszystko pójdzie w porządku i wszystko tego. Troszeczkę się martwiłem, że E13 praktycznego nie zdam, ale po wakacjach, jak wiadomo, przychodzę zobaczyć wyniki i zdałem E13 praktyczne na 80%. I potem nadeszła ta wielkopomna chwila, mianowicie klasa maturalna, czyli klasa 4, klasa ostatnia w technikum. Bardzo ją wspominam z tego względu, że postanowiłem po przygodzie z pisaniem artykułów, postanowiłem je pisać dalej i spowodowało również, że postanowiłem również wstąpić w szeregi samorządu uczniowskiego, bo współpracowało się miło z tą panią opieką od samorządu uczniowskiego i nauczycielką od witryn i aplikacji internetowych. Bardzo fajna była współpraca, bardzo w przyjemnej atmosferze, bardzo wspominam tą grupkę ludzi, z którą współpracowałem. Musiałem również pogodzić naukę z pracą na rzecz samorządu uczniowskiego, pisałem dalej te artykuły, podobnie jak na praktykach w klasie 3. Wiadomo, za to wszystko moja szkoła została wynagrodzona jakąś nagrodą, taką gazetek szkolnych, była ta gala gazetek szkolnych, na którym uczestniczyłem właśnie z tą panią opieką od samorządu uczniowskiego i wszystkie szkoły, które brały udział w tej gali, które zostały wyróżnione, wszystkie szkoły dostały akurat po pierwsze miejsca. Była to ostatnia edycja tej gali i więcej tego nie było. Nie wiem z jakiego powodu, ale taka była decyzja tych osób odpowiedzialnych za organizowanie różnych gal, różnych nagród za gazetki szkolne, ale wiadomo, udało się dostać za to osiągnięcie. I dalej. W pierwszym półroczu 4. klasy miałem jeszcze przedmioty zawodowe z zakresu aplikacji internetowych, witryn i systemu baz danych. Uczyliśmy się pod egzamin, jak wiadomo, w szczególności na programowanie aplikacji internetowych, gdzie tych lekcji było najwięcej. Z tego powodu miałem do 17 godziny lekcje, to było jednego dnia na szczęście, resztę to było na luzie do 15, 14. Ostatecznie dużo się uczyło na ten egzamin zawodowy 14, najtrudniejszy spośród tych wszystkich, najbardziej się tego obawiałem i powiem szczerze tak, mnóstwo się uczyłem na ten teoretyczny wzorem egzaminów poprzednich. Z części teoretycznej dostałem 80%, natomiast z części praktycznej zastanawiałem się, czy przy takim poziomie mogę liczyć na jakiekolwiek zdanie egzaminu. Oczywiście pan od tego PAI mówił, że przy takiej ocenie dopuszczającej ciągle dostawałem oceny dopuszczające różne za sprawdziane były waki 6, a poziom trudności, który panował tam, był troszeczkę wysoki i troszeczkę wyśrubowany, dlatego że trzeba było mnóstwo się uczyć JavaScriptu i PHP. Trzeba było zakuwać jedno i to drugie. Był również próbny egzamin na ocenę, z tego dostałem również ocenę dopuszczającą, tak zwanego DOPA. I jak dostawałem takie oceny, to dostałem 2 jako ocenę końcową z tego przedmiotu. Chociaż programowanie nie było moją najmocniejszą stroną, ale najważniejsze, że nauczyłem się jakichś podstaw JavaScriptu i PHP. Jeszcze dodatkowo na witrynach uczyłem się grafiki komputerowej, wszystko tego, w różnych programach graficznych typu Photoshop, CorelDRAW, również czasami w Paincie.
Nie wiem, czy w Paincie było. W każdym bądź razie w takich programach przyszło mi się uczyć grafiki komputerowej, no w szczególności w Gimpie, najbardziej z Gimpa czułem się najbardziej, bo wcześniej miałem doświadczenie i potem wraz z przyjściem tych egzaminów E14 przedmioty zawodowe w eter odeszły na dobre. W drugim poroczu zostały te ogólnokształcące. Zanim do tego przejdę, wrócę jeszcze do egzaminów zawodowych. Jak już wcześniej wspomniałem, miałem 80% z części teoretycznej, a z praktycznej nie wiedziałem, ile dostanę procent. Przechodzę na ten egzamin, zorganizowałem wszystko, co trzeba było zrobić, zrobiłem zgodnie z wytycznymi, ale problem pojawiał się w przypadku, gdy w kodzie zgnoiłem w formularzu i myślałem, że egzaminatorzy odejmą mi 20, nawet 25%, nawet najwięcej. Obawiałem się tego najgorszego, że za to egzaminu nie zdam, ale ostatecznie minęło 2 miesiące od części praktycznej egzaminu 14, wtedy 24 marca przyszły wyniki i okazuje się, że zdałem na 87%, wtedy tego samego dnia podjechałem po to świadectwo za 14, jednak żeby było dostać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodzie za te wszystkie 3 kwalifikacje E12, E13 i E14 trzeba było mieć ukończoną szkołę, to było po pierwsze, i po drugie trzeba było poczekać kolejny miesiąc, nawet 2 od otrzymania świadectwa za kwalifikację E14. 2 miesiące ogółem. Pierwszy miesiąc to do ukończenia szkoły i drugi miesiąc do wydania. Chociażby na świadectwie potwierdzającym kwalifikacje było napisane, wydane zostało 27 kwietnia, ale odebrać można było od 27 maja. Podjechałem sobie do szkoły rowerem, odebrałem wszystko pikuś i byłem bardzo zadowolony, że takie wyniki otrzymałem i otrzymałem tytuł technika informatyka. Więc mam pewne kompetencje w tym kierunku i wraz z tym dyplomem dostałem również suplementy, jeśli chodzi o zatrudnienie w 2 językach, w języku polskim i angielskim były takie suplementy, które służyły w razie czego, gdyby ktoś chciałby się zatrudnić za granicą, więc dlatego w 2 językach, w języku polskim i angielskim, takie suplementy były wydawane. I teraz przejdę do tego, co było w drugim półroczu. W drugim półroczu były tylko i wyłącznie przedmioty ogólnokształcące typu polski, matematyka, angielski, niemiecki, historia. Powiem jeszcze tylko tyle, jeśli chodzi o historię, to w klasie 3 i 4 miałem historię i społeczeństwo, czyli takie połączenie historii z WOS-em. Mieliśmy z rocznymi nauczycielami, to historię i społeczeństwo. W pierwszym poroczu była pani od historii, która uczyła nas tego przedmiotu w klasie 1, potem w drugim poroczu, która uczyła języka polskiego i HIS-u. I potem w klasie 4 była zupełnie nowa pani, była z gimnazjum, które zostało przejęte przez technikum w wyniku reformacji oświatowej z 2017 roku. Panią, którą mieliśmy w klasie 4 historii i społeczeństwa, była taka miła, bardzo fajnie nam tłumaczyła, nawet fajnie uczyła i była bardzo przyjazna atmosfera. Jeżeli chodzi o kartkówki czy testy, to był taki moment, w którym były Mikołajki i każdy mógł sobie wymyślić z tego na co bezu, czyli na co będzie trzeba zwrócić uwagę. Tak zwane było potocznie na co bezu. Pisaliśmy różne pytania, wybieraliśmy z nich i odpowiedzieliśmy i każdy dostawał za to ocenę. Wiadomo, uczyłem się tego na dzień czy 2 dni przed tym sprawdzianem i dostałem bez problemu ocenę bardzo dobrą. Czasami 4, jeżeli było troszeczkę niekompletne, ale starałem się napisać jak najlepiej. Każdy z nas starał się, jak na każdego ucznia przystało. I dochodzimy do takiego momentu, 11 marca, wtedy polski rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół z przyczyn dobrze nam znanych, z powodu aktualnie trwającej sytuacji na świecie, to świństwo. Dlatego podjęto decyzję o zamknięciu szkół. Nawet widziałem na Facebooku taki jeden filmik, w którym jeden nagrał moment, w którym
rząd podejmował decyzję o zamknięciu szkół ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników szkół i ogólnie nauczycieli, to jeden nagrał taki moment i dorzucił jeszcze muzykę z milionerów, jakby ktoś wygrał 1 000 000 złotych. Oczywiście była feta tych uczniów, ktoś nagrywał, bo wtedy był telewizor w jednej ze szkół i się cieszyli, że szkoły będą zamknięte i będą wolne, a niektórzy niestety powiedzieli po pewnym momencie, że to nie będą to ferie, będzie czas kwarantanny, żeby było zastanowić się, żeby pozostać w domu ze względu na swoje bezpieczeństwo i potem parę dni później Ministerstwo Edukacji opracowało takie przepisy, na mocy czego wprowadzono te nauczanie zdalne, które wyszło w praktyce bardzo falernie, nawet na początku, kiedy był ten pierwszy dzień, były przeciążenia serwerów. Podczas nauczania zdalnego nie miałem typowych lekcji internetowych, tylko po prostu otrzymywaliśmy od nauczycieli na platformie Office 365 oraz na dzienniku różne zadania do wykonania i mieliśmy te nauczycielom odsyłać gotowe do oceny. Z mojego punktu widzenia nauczanie zdalne zrobiło mi lepiej, z tego względu, że dostawaliśmy różne zadania i za to były oceny, dostawałem bardzo dobre oceny. Chociaż z matematyki utrzymałem tą ocenę dopuszczającą, no taka norma była w tej szkole. Wtedy zanim te szkoły zamknięto, to planowano parę prac klasowych, w tym ta z logarytmów, do którego się przygotowywałem. Również z funkcji wymiernych się uczyłem. Do tego się przygotowywałem, również było i z innych zakresów. No wszystko było z tego z repetytorium maturalnego. No niestety nie doszło do skutku. Wszystko myślano, że nauczycielka nasza od matematyki zrobiła tak, że będą wyglądać w sposób internetowy, ale niestety nie doszło do skutku. I tak te prace klasowe się nie odbyły. Z góry zaznaczam, że po feriach z matematyki były co tydzień prace klasowe, bo były w ramach przygotowań do matury. Za chwilę się o tych maturach wypowiem, albo się nie wypowiem, chociaż mogę powiedzieć to w osobnym filmie za jakiś czas. Wiecie co, o maturach powiem troszeczkę później, w późniejszym czasie, jak już będziemy w okolicach, już przed okresem matur i tak dalej. Jak już mówiłem wcześniej, w drugim półroczu z matematyki były prace klasowe co tydzień, były pod kątem przygotowania do matury, tak samo czasem z języka polskiego umawialiśmy różne lektury, na które trzeba zwrócić uwagę podczas matury. Na matury uczy się całe życie, zwłaszcza całe liceum czy technikum, zależnie od tego, jak tam chodziliśmy. I cóż, jeżeli chodzi o języki obce, to uczyliśmy się z tego repetytorium maturalnego, którego zaczęliśmy ciągnąć od klasy 3 i to repetytorium ciągliśmy 2 lata, jeżeli chodzi o język angielski. I potem w klasie 4 przed końcem września każdy musiał złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminów maturalnych. Ja wybrałem język polski, matematykę i angielski na poziomie podstawowym. Jeżeli natomiast chodzi o te przedmioty z poziomu rozszerzonego, to wybrałem jedynie angielski, żeby pójść śladem sławnego mi dobrze egzaminu gimnazjalnego. I teraz dochodzimy do 24 kwietnia, czyli ostatniego dnia dla klas maturalnych. Miało się odbyć zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych, ale z przyczyn dobrze nam znanych odbyło się online na platformie Office 365. Było takie spotkanie z naszą wychowawczynią, większość klasy była, niektórych nie było, bo albo zaspali, albo z innych przyczyn, albo musieli coś tam pozałatwiać, wszystko tego i tak dalej. I na takie w normalnej formie trzeba było poczekać kolejne 2 miesiące, ale to już nie dotyczyło całego roku szkolnego, bo rok szkolny zakończyłem już 24 kwietnia jako maturzysta. Jak wiadomo, z przyczyn dobrze nam znanych matury zostały przełożone na czerwiec, pierwonie miało się odbyć w maju, już w marcu, gdzie potwierdzono pierwsze przypadki tego świństwa w Polsce.
to już 2 dni potem już zacząłem zapisywać na telefonie w notatniku terminy swoich matur. Wiadomo, 4 miałem podejść do języka polskiego, z angielskiego oczywiście 6 maja, z matematyki 5, po czym rozszerzonego z angielskiego 6 maja 14 i potem tydzień później miały być egzaminy ustne i na nasze szczęście w tym roku się nie odbyły ze względów bezpieczeństwa, z przyczyn dobrze nam znanych i na świadectwie dojrzałości było napisane przy maturach ustnych, że w 2020 roku egzaminu nie przeprowadzano. Na całe szczęście natrafiłem na takie anomalie, na całe szczęście. Bardzo dobrze, że podjęto decyzję o odwołaniu matur ustnych, ze względu na bezpieczeństwo tych osób podchodzących do matur, a także tych egzaminatorów. Normalnie to mógłbym na luzie jako tako zdać, jeżeli mówiąc z mojego punktu widzenia. Ale dobra, nie będę się w to wgłębiać, bo troszeczkę jest to ciężki temat i nie będę niczego spoilerował o tych maturach. Będzie o tym osobny materiał, ale to za jakiś czas. Jak będziemy bliżej matur, to wtedy zrobię taki mały guide, jeżeli chodzi o te matury, na co trzeba zwrócić uwagę, co najlepiej zrobić i powiem wam o moich tipsach podczas tych egzaminów maturalnych. I teraz przechodzimy do głównego gwoździa programu, mianowicie podsumowanie i przemyślenia na temat mojej nauki w technikum, do którego przyszło mi chodzić przez ostatnie 4 lata. Na wstępie nie mówiłem, do jakiego technikum się dostałem. Już wam mówię, uczyłem się w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy imienia Franciszka Siemirackiego. Do tej szkoły chodził mój brat, ale chodził na kierunku technik mechatronik. Wtedy jak przychodziłem po raz pierwszy do tej szkoły, był już w klasie maturalnej. Pierwszy rok miałem na luzie, gdzie mogłem na spokojnie zaznajomić się z nową szkołą, z nowym środowiskiem i tym podobnym. I teraz powiem o moich przemyśleniach. Bardzo jestem zadowolony z tego, że miałem okazję uczyć się w tym technikum. Pani dyrektor bardzo mnie z otwartym sercem przyjęła. Jeżeli miało się coś się stać, to trzeba było zadzwonić i powiedzieć i żeby była sprawa jasna, że mnie z otwartym sercem mnie przyjmie i naprawdę chciałem pani dyrektor podziękować za to, że z otwartym sercem do tej szkoły przyjęła. Powiem teraz parę takich ciekawostek oraz tych zagwozdek, różnych anomalii. W pierwszych 2 klasach, jeżeli chodzi o plan lekcji, o te godziny, to jakby te godziny poranne, to przerwy trwały 5 minut, potem były 2 10-minutowe, potem była 1 20-minutowa, potem 10-minutowe i potem przeplatały się 5-minutowe z 10-minutową i potem dalej były 5-minutowe. W klasie 3 doświadczyłem niedowierzania i zmieniono system godzin lekcyjnych i tych godzin przerw i postanowiono zrobić przerwę 10-minutową, zostawiając 1 20-minutową. Oczywiście z drugiej strony było to lepiej, to dlatego, że uczniowie mogli pójść do sklepiku podczas tej przerwy, na przykład tej 10-minutowej, żeby mieć troszeczkę czasu, żeby coś kupić w sklepiku i wrócić do szkoły. A czasem zdarzało się to, że musieli na parę minut pozostać z nauczycielem, żeby porozmawiać o pewnych rzeczach i potem mieć czasu, żeby dojść na przykład na warsztaty, na kolejną lekcję. Uznali, że będzie to dla wszystkich nauczycieli i uczniów najlepiej i została ta decyzja uznana za stosowną. Na wstępie mówiłem, że były te nieprzyjemne chwile. Wszystko pisałem na blogu. W prawie całej klasie pierwszej, w pierwszym półroczu klasy drugiej miałem te nieprzyjemne sytuacje. Zwłaszcza w klasie pierwszej miałem te najcięższe chwile, przez które o mało już nie wytrzymałem fizycznie i psychicznie i pojawiały się plany przepisania się do liceum, ale wtedy uznałem, że to będzie bez sensu, bo wtedy po szkole nie miałbym zawodu i wtedy po ukończeniu szkoły musiałbym pójść na studia. Ostatecznie z tej możliwości zrezygnowałem i dalej się kształciłem w tym techniku. Mimo takich trudności wszystko udało się dotrzeć od początku do końca i potem podczas tych praktyk w końcówce klasy 3
miła pani od witryn i aplikacji internetowych, a także była również opiekunem samorządu uczniowskiego. Bardziej zmotywowała mnie do dalszego działania, przez co mogłem przełamać różne przeciwności losu w życiu. Motywowałem siebie do dalszego działania. Wszystko z moim samopoczuciem było jeszcze lepiej niż dotychczas. Mogłem zapomnieć o tych przykrych chwilach, które doświadczyłem na początku technikum i tak dalej. Także mam takie super wspomnienia, także chciałbym skierować pozdrowienia do kilku nauczycieli. Przede wszystkim do pani od witryn i aplikacji internetowych, która również pełni funkcję opiekuna z samorządu uczniowskiego. Chciałbym podziękować za to, że dawało mi dużą duszę, taki duży spirit, dużą motywację do działania, żeby można było w życiu bardziej i efektownie przełamać przez różne przeciwności losu, a także zmotywować siebie do dalszego działania. Pozdrowienia dla pani dyrektor i chciałem również pani podziękować za to, że z otwartym sercem mnie przyjęła do tej fantastycznej szkoły z długoletnią tradycją. W tym roku obchodzi swoje 110-lecie, więc najlepsze serdeczne życzenia dla dyrekcji, dla całej Rady Pedagogicznej i pracowników szkoły za to, że wnieśli duży wkład w historię tej szkoły i żeby trzymać tą długoletnią tradycję. Chciałbym pozdrowić również swoją wychowawczynię, która również w pewnym stopniu zmotywowała mnie do dalszego działania. Również u niej trochę pomagałem podczas praktyk i miałem okazję pojechać na tą wycieczkę do tych Niemiec i również kieruję do niej pozdrowienia, a także chciałbym pozdrowić panią od angielskiego, która dawała mi spirit do walki, żeby powalczyć o dobre oceny, żeby lepiej się do matury przygotować. Oczywiście te wpisy są wyłącznie po polsku, jeżeli ktoś chciałby po angielsku, niech się zwróci na maila, czy to na moich socialach i tak dalej. Tak więc to wszystko, co mogłem powiedzieć o moich przemyśleniach. Film był trudny do nagrania, ale udało się powiedzieć jak najlepiej, jak najwięcej informacji. Opierałem się na wpisie na blogu, do którego ocenę również w opisie. Mówiłem wszystko na jego podstawie i jeszcze dokładałem od siebie z mojej głowy, z moich przemyśleń, które pozostały mi w pamięci i mam nadzieję, że te wspomnienia nie odejdą w zapomnienie. Na koniec chciałbym życzyć całej dyrekcji, pracownikom, nauczycielom, żeby długoletnia tradycja szkoły pozostawała w pamięci, żeby nie odchodziła w zapomnienie i chciałbym życzyć wszystkiego dobrego, żeby szkoła trwała jeszcze dłużej, nawet jeden dzień dłużej. Także co, to było na tyle. Mam nadzieję, że się ten film podobał, w zasadzie ten blog. Napiszcie w komentarzach, jakie były wasze pierwsze wrażenia, jakie były wasze przemyślenia po nauce w liceum tudzież technikum. Napiszcie ogólnie, co najbardziej zrobiliście na rzecz szkoły. Ogólnie napiszcie o swoich wrażeniach, także do tego zachęcam, żebyście o tym napisali w komentarzach pod filmem. Także w tym filmie to było na tyle. Wiem, że trochę długi, trochę przeciągnął się. Opowiedziałem jak najlepiej, jak najwięcej. Tak, żeby nie było tak, że nie pamiętam niektórych informacji. Jeżeli czegoś się pomyliłem, to zawsze macie na ekranie wszystkie informacje. Wszystko opisałem również na blogu, jak już wcześniej wspominałem. Także co, jeszcze raz, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.